Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Jadę właśnie do Poznania. Zapakowałem się w sakwy. Sakwa razem z bagażnikiem dołożyła 6 kg do mojego roweru. Także z 10 zrobiło się 16. No i nie powiem, na jakimś tam mniejszych podjazdach, które tutaj mijam, czuć te 6 kg dodatkowej wagi. Pomyślałem, że nagram odcinek o tym, jak tanio odchudzić rower. Ja wiem, że wiele osób może się złapać za głowę, bo dobrze wiedzą, że tanio i odchudzić rower to nie takie proste, ale podam Wam kilka teraz sposobów, kilka takich sztuczek, jak odchudzić rower, tak żeby się nie zrujnować. A będę też nagrywał odcinek, czy w ogóle warto odchudzać rower. Będę przeprowadzał pewnego rodzaju praktyczne testy na miarę jakichś moich możliwości, tak żeby też sprawdzić, czy w ogóle się to opłaca. I słuchajcie, zaraz stanę gdzieś w trochę spokojniejszym miejscu i wszystko Wam opowiem. Ok, zacznę od najważniejszej sprawy. Zanim zabierzemy się za odchudzanie roweru, warto zabrać się troszeczkę za siebie, zrzucić trochę brzucha, popracować nad nogami, tak żebyśmy nie byli ograniczeniem, żeby to tak naprawdę rower nas ograniczał i żeby było po prostu warto zrzucić wagę z roweru. Odchudzony rower będzie łatwiej podjeżdżał pod wzniesienia, także na prostej troszeczkę będzie lepiej przyspieszał. Więc wydaje mi się, że warto się nad tym po prostu zastanowić. Odchudzanie roweru warto zacząć od pozbycia się rzeczy, których nie używamy, które mamy w rowerze, ale ich po prostu nie używamy. Ja nie zachęcam oczywiście do wyrzucania wszystkiego, czego się da i ogołacania roweru, ale jeżeli nie potrzebujecie stopki, nie używacie jej bagażnika, błotników, śmiało można to zdjąć, w razie czego później sobie z powrotem przykręcić, a tutaj zysk wagowy będzie naprawdę spory. Druga sprawa, zabieramy się za rzeczy, na których możemy oszczędzić wagowo jak najwięcej, ponieważ tak naprawdę odchudzanie roweru polega na tym, że tak zbieramy sobie tu 50 gramów mniej, tu 100 gramów, tu 20 gramów i tak dalej, ale są elementy, które można jednorazowo wymienić i zyskać na tym jak najwięcej. Przy okazji nie będzie to aż takie drogie. Warto przyjrzeć się oponom, zwłaszcza jeżeli macie jakieś szerokie, terenowe opony w jakimś nie za drogim rowerze. Są one dosyć często naprawdę ciężkie i spokojnie te 100 czy 200 czy nawet 300 gramów na jednej oponie można sobie spokojnie zaoszczędzić, wymieniając po prostu opony. Do wymiany dentek na te ultra lekkie, te XXX Lite specjalnie nie zachęcam, nie polecam takich dentek. Ja nie miałem specjalnie dobrych doświadczeń z takimi dentkami, ale warto wymienić sobie, czy zważyć najpierw te dentki, które macie w rowerze i porównać sobie z wagą dentek chociażby Schwalbe czy Continentala, które będą porządne, będą w porządku, ale też jednocześnie chociaż te 20-30 gramów z jednej dentki spokojnie uda się urwać, nie tracąc nic w ogóle na jakości dentki. Kolejny element, który można wymienić i też zyskamy na tym naprawdę dużo, jest to amortyzator. Jeżeli macie, nie wiem, na przykład rower crossowy, nie jeździcie specjalnie w terenie, czy tam po jakichś bezdrożach, można zastanowić się nad wymianą takiego amortyzatora na sztywny widelec. Zrobiła to Monika. Znajdziecie link do bloga Moniki. Tam będziecie mogli przeczytać, jak sobie wymieniła właśnie amortyzator. Taki stary, lichawy Santura amortyzator na sztywny widelec. Zaoszczędziła na tym naprawdę bardzo dużo wagi. Ja tam nie pamiętam, ale w granicach 1,5 kg spokojnie mogła zaoszczędzić. I no po prostu just like that wymieniła sobie widelec i rower zrobił się dużo lżejszy, dużo zwrotniejszy, dużo szybszy i nie kosztowało to aż tak dużo. Ale oczywiście, jeżeli ktoś jeździ w terenie, no to tego nie polecam. Wymiana na sztywny widelec aż tak bardzo przydatna, jeżeli ktoś jeździ po terenie, to nie będzie. Ale jeżeli nie jeździcie, warto się nad tym zastanowić. Kolejny krok będzie to ważenie poszczególnych elementów w naszym rowerze. Ok, zajmie to troszeczkę czasu, no ale trzeba to zrobić. Więc ważymy właśnie siodełko, kierownicę, wspornik siodełka, mostek, co tam możemy jeszcze zważyć? No, koła całe, po zdjęciu opon i dentek można sobie będzie koła zważyć, pedały ważymy. Co tam jeszcze w rowerze takiego do odchudzenia by było? No można spróbować hamulce, chociaż akurat na wadze hamulców to bym nie polecał aż tak oszczędzać. No, jeżeli ktoś chce, może na korbę też zdjąć, kasetę. No mówię, możecie porozbierać sobie po prostu prawie że na części pierwsze i ważyć po prostu elementy te największe, te najcięższe, na których też można urwać po prostu jak najwięcej. Często jest tak, że producenci nawet do lepszych rowerów z wyższych półek wkładają takie miny niespodzianki. Ja tak miałem w
tym Cubie tak było, że kierownica, która tutaj Cube włożył, była naprawdę koszmarnie ciężka. Ważyła, nie pamiętam, 260 bodajże gramów. Wymieniłem sobie na kierownicę Istona, która waży 160-170, więc już 100 gramów oszczędziłem na samej kierownicy, tak naprawdę nic nie tracąc na jej jakości, bo ja też nie wymieniłem na żaden ultra lekki model, dałem za tą kierownicę może 80 zł i po prostu te 100 gramów w magiczny sposób zniknęło. I jeszcze raz podkreślę to właśnie, że ja mówię o 100 gramów, ktoś powie, no kurczę, 100 gramów to niedużo i to jest prawda, to nie jest dużo, więc trzeba niestety zdawać sobie z tego sprawę, że im głębiej w las, tym więcej drzew i tym więcej pieniędzy trzeba wydać, więc powoli te części sobie wymieniać, co może być kosztowne. Dlatego tak naprawdę nie polecałbym wymienienia wszystkiego w rowerze. Ok, czyli podsumowując, na samym początku pozbywamy się z roweru akcesoriów, których po prostu nie korzystamy. Druga sprawa, sprawdzamy opony, może na nich uda się naprawdę dużo zaoszczędzić. Można rozważyć wymianę amortyzatora na sztywny widelec, można się też zastanowić nad skróceniem sztycy, jeżeli jest taka możliwość, nad wymianą jakichś ciężkich elementów, ale takich po prostu wybitnie ciężkich, które się naprawdę wyróżniają tą wagą i warto to wszystko jeszcze przed jakimkolwiek wymianami, zakupami nowych części zastanowić się, skalkulować, czy to po prostu się będzie opłacało. Ja w jednym z najbliższych odcinków, tak jak mówiłem na początku, nagram takie porównanie, będę sobie jeździł rowerem, który waży na przykład 10, potem coś tam do niego dołożę, nie wiem, 12-14 kg i będę powoli tą wagę zwiększał i porównywał, jak się jeździ, jakie są moje odczucia, może ewentualnie jak czas się zmieni na jakiejś tam pętli, chociaż nie jestem zawodowcem, żeby powiedzmy te 10 sekund na jakimś okrążeniu czy 15 sekund robiło dla mnie jakąś szczególną różnicę. No, po prostu porównam moje wrażenia i odczucia i powiem Wam, czy w ogóle się opłaca odchudzać rower, walczyć o te gramy, czy nie jest to tak ważne. A teraz Wy jeszcze w komentarzach napiszcie, jakie Wy macie sposoby na właśnie takie tanie, nie za drogie odchudzanie roweru i czy w ogóle według Was warto odchudzać rower. I dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej!